Zapraszamy na Q&A z Markiem Meissnerem. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj mamy specjalny odcinek. Zgodnie z zapowiedzią Marek zgodził się, żebyśmy nagrali Q&A do Marka, czyli pytanie od naszych wspierających i patronów za to, że właśnie wspierają nasz kanał, mogą zadać pytanie Markowi. Zbieraliśmy informacje i pytania przez tydzień, no i dzisiaj postanowiliśmy to sobie nagrać. Witaj Marku, cześć Paweł. Cześć panowie i witam wszystkich, którzy będą oglądali te pytania, a właściwie ten kolejny odcinek Kremlinki, bo tak to trzeba nazwać. Dokładnie, tak. Pawle, czy ty chcesz zaczynać albo coś powiedzieć? Tak, słuchajcie, zaczynajmy. Tutaj jeżeli chodzi o podziękowania, reklamy, sobie później to omówimy, natomiast przejdziemy od razu do ostrego pytania o wielkość produkcji. Jaka jest wielkość produkcji bezzałogowych środków napadów? No i tutaj są multikoptery, obserwatory, to ty chyba znasz, ja nie znam w ogóle nawet się na tym, didoloty, łodzie bezzałogowe, które byłyby potrzebne siłom ukraińskim do zastąpienia skutecznego artylerii. Czy to jest w ogóle możliwe i czy to też ma sens? Możliwe. To nie jest możliwe, to nie ma do końca sensu, jest jako środki wspierające i to jest bardzo wtedy konkretne wsparcie, konkretna pomoc i konkretne uzupełnienie. Natomiast artylerii nic nie zastąpi z jednego zasadniczego powodu. Z tego powodu, jak działa artyleria. To znaczy nie da się przy pomocy dronów przeprowadzić napadów ogniowych na określony teren, nie da się robić ostrzału nękającego, nie da się także rozpraszać ataków w rejonach rozśrodkowania. To są wszystko środki pomocnicze. Niezależnie od tego, jaka by była ich produkcja, to one będą zawsze środkami pomocniczymi, ważnymi, wspierającymi, bardzo potrzebnymi i tylko pomocniczymi. Jaka byłaby konieczna ich produkcja? Mogę tylko powiedzieć jak największa. Dlaczego? Bo to zależy od potrzeb frontu. Na jednym odcinku, powiedzmy, wystarczy, że będzie 100 ataków dronami FPV na, powiedzmy, tydzień. Na drugim odcinku te 100 ataków to powinno być w 2 dni, w 2 doby. Także my tutaj potrafimy powiedzieć tylko jedno. To jest ważne, to jest istotne, ale to jest wsparcie. To jest wsparcie. Ta wojna coraz bardziej przypomina nam wojnę 1914-1918 ze zmianami na odcinkach frontu, na przykład wynoszących 100 metrów. 100 metrów i to nie 100 metrów na, powiedzmy, dziennie czy na dobę, tylko 100 metrów na tydzień. I dlatego ja mogę powiedzieć, że środki w tej chwili najbardziej potrzebne są Ukrainie środki artyleryjskie, ponieważ każdy bez amunicji, każdy typ haubico-armaty czy armaty pozostaje tylko i wyłącznie złomem. To ja może pytanie uzupełniające, bo ja, jak wiecie, nie znam się na tej sferze wojskowej. Co to są te dildoloty? Dildoloty, dlatego że to są, mój Boże, dildolot to jest... Ci się skojarzyło, ja już znam, Mateusz. Tak, no i dobrze, że się kojarzy, ale to mniej więcej tylko pewnego rodzaju drony samobójcze, z czymś, co przypomina. Aha, okej, czyli to tak nazwa jest, że tak powiem, powiązana. Paweł, ja mam do ciebie prośbę, jeżeli byś przeczytał tą 2, bo ja nie za bardzo wiem, o co tu chodzi z tymi skrótami. 2, już. Już masz, wrzuciłem ci. Hipoteza. Jeżeli siły zbrojne Ukrainy pokonają Rosję bez udziału i wsparcia Stanów Zjednoczonych, czy ktoś będzie w stanie uznać Amerykę za hegemona? Czy Europa bez jednolitej armii, to są drugie pytanie, ale z ewentualnym zwycięstwem nad Putelem stać by na to było? Tutaj są 2 rzeczy poruszone.
tak naprawdę to mamy zasadniczy problem. Tutaj się odwołam do takiej historii, o której mówiłem już wczoraj w Polsat News, mianowicie do tego, że tutaj jeden z analityków bardzo słusznie zauważył, jeden z analityków, który był, prawda, Thomas Gift, Centrum Polityki Amerykańskiej na University College London, powiedział tak: ktokolwiek wygra wyścig prezydencki w USA, kierunek podróży będzie ten sam. W stronę świata wielobiegunowego, w którym Stany Zjednoczone nie będą już niekwestionowanym światowym supermocarstwem. Tu się musimy odwołać do wyborów prezydenckich. Przypuśćmy, że wygrywa Joe Biden. Czy wspierający Donalda Trumpa wtedy znikną? Czy zniknie sam Donald Trump? Czy zniknie kierunek polityczny, który on reprezentował i reprezentuje? Nie. To cały czas będzie w kongresie, cały czas Biden będzie się stykał, czy ktokolwiek, kto przyjdzie na jego miejsce, przypuśćmy, że się na przykład taki czarny koń trafi, albo na przykład Robertson zastąpi Bidena, co często ostatnio robi, bo Biden po prostu fizycznie nie wytrzymuje tego wyścigu o prezydenturę, który nawet dla młodszego człowieka będzie morderczy. I teraz przypuśćmy, że Robertson zostaje prezydentem. I co? Czy będzie jakaś różnica? Nie będzie. Stany Zjednoczone przez ostatnie 10 lat na własną prośbę rozmontowały sobie status hegemona. I teraz co może zrobić Trump? Trump może przyspieszyć ewolucję w stronę mocarstwa lokalnego. I to byłoby fatalne. Stany Zjednoczone jako mocarstwo regionalne, z którym tak naprawdę na świecie, no tym przywództwem amerykańskim, no to tam, no tak się, no może trochę będą liczyli, ale to blisko Stanów co najwyżej, a dalej, no cóż powie Azja? No Azja zacznie się układać z Chinami. No, tylko że tutaj mamy tak, no mamy taką sytuację, że hipotetycznie Europa dałaby sobie radę z Putinem. Bardzo dobrze, doskonale. Czy wtedy Stany Zjednoczone byłyby dalej hegemonem? Nie. Nie. Byłyby mocarstwem regionalnym, więcej, ten status mocarstwa regionalnego by się ustalił. W sumie jedynym wyjściem dobrym dla Amerykanów byłoby w tym momencie agresywny powrót do polityki Reagana. Tylko że tam już nie ma takich polityków. Biden, gdyby miał ze 20 lat mniej, to pewnie by to zrobił, ale Biden jest stary i zmęczony. Natomiast młodych polityków może by się trochę i trafiło, ale oni jeszcze nie mają w Partii Demokratycznej takiego przełożenia na władzę, takiej możliwości zyskania władzy, a w GOP tacy politycy jak Haley, która byłaby doskonałym prezydentem, są bezlitośnie wycinani przez MAGA. No i tak to wygląda. Okej, nie będziemy rozwijać dalej ze względu na to, że mamy bardzo dużo tych pytań. To ja zadam trzecie. Chciałeś coś powiedzieć, Pawle? Tak, znaczy ja mam odmienne spojrzenie niż Marek, ale kiedyś sobie porozmawiamy pewnie na ten temat. Tak, ale tu mamy bardzo dużo pytań. Będziemy starać się jak najwięcej pytań, tak, żeby odpowiedzieć. Jaka jest najbardziej Twoim zdaniem niedoceniana broń bądź system po stronie rosyjskiej? Czy to dlatego, że błędnie stosują, czy mają też tego za mało? A co po stronie ukraińskiej? Która z tych broni? To będzie długi dzień dzisiaj. No niestety. Mogę ten output zmniejszyć, ale to nie mogę, bo nagrywa się. A może mogę? Czekaj, tu mogę.
No i wywaliło go zupełnie. Spróbuję z czegoś innego, tylko niech nie próbuje z komórki, bo będzie tragicznie. Dobrze, że ta plansza jest, wiesz, to może troszeczkę poprawić. Będzie łatwiej, tak. Czekaj, jeszcze raz wyślę. Jest. Się. Już. Słuchaj, i po zadaniu pytania tobie zniknąłeś, więc po prostu odpowiedz. A wy mi żeście zniknęli. Dobra, więc najbardziej niedoceniana po stronie rosyjskiej broni systemy walki elektronicznej. Mimo wszystko oni dają radę, rozwijają je. Widzimy, jakie są problemy ze stacjonarnymi systemami walki elektronicznej, choćby zagłuszanie GPS-a czy GLONASS-a idące z okręgu kaliningradzkiego. My mamy z tym problem. To jest tak, że ono na zachodzie sięga aż po okolice Kopenhagi, a na północy aż po okolice Turku, w Finlandii, u nas na południu po Radom. Widać, że ten sygnał jest, im bliżej centrum zakłócania, tym jest gorzej. Widać, że systemy walki radioelektronicznej dają radę na Ukrainie, bardzo często kawałkują łączność ukraińską. No i tutaj walka z nimi jest dosyć trudna. Także powiedziałbym, że to są systemy niedoceniane. Niestety za moment możemy mieć do czynienia także z rosyjskimi systemami ochrony osobistej. Już 25 000 kompletów nowego systemu wydano. To jest rzeczywiście system ochrony, mimo tego, że możemy tutaj się trochę nabijać z tego, że to jest z włóknem kewlarowym, więc będzie sztywne, trudne do noszenia, to jednak widać to, że zostały przemyślane i żołnierze rosyjscy będą mieli mniej ran od odłamków, no i wytrzymają, bardziej będą wytrzymali na uderzenia amunicji kasetowej. Tutaj spojrzenie w naszą stronę, a u nas bolerko taktyczne i lubawka. Więc to wkurza bardzo. Oni się nauczyli, my w ogóle. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, niedoceniane systemy. No, ja powiedziałbym, że tutaj to trudno powiedzieć o niedocenianych systemach. Ja bym zauważył, że bardzo ciekawe, rzadko wspominane są ukraińskie drony morskie samobójcze. One są wspominane tylko przy tym, jeżeli dokonają udanego ataku. Natomiast cały czas trwa zagrożenie tymi dronami i praktycznie wyrzuciło flotę czarnomorską do jej baz. A to, co się mówi o tym, że z tych dronów miałyby być rzucane miny, to już jest całkowicie, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to już byłby pewnego rodzaju taki game changer i to na dużych obszarach. Także to powiedziałbym, że jest jeden niedoceniany system, dalej niedoceniane jest ukraińskie lotnictwo transportowe. My tego lotnictwa nie widzimy. A ono transportuje sprzęt samolotami transportowymi. Ono, tak jak żeśmy mieli po raz pierwszy AN-124 transportującego HIMARS-y porażone do naprawy. Mamy też Mi-8 MTW i Mi-8 TM, które działają nad frontem w bardzo trudnych, bardzo ciężkich warunkach, zarówno transport żołnierzy, jak i takie wsparcie bardzo pierwotne. Także tutaj te rzeczy, to mogę to powiedzieć. A ja mam takie pytanie od siebie, krótkie, ponieważ ostatnio opisywaliśmy aferę, że zginęło Rosjanom 59 helikopterów i samolotów. Część z nich odnalazła się na Ukrainie. Jak ty to skomentujesz? Dosyć mocno się to obiło w rosyjskich mediach, ta afera. Tak. Tutaj była mowa o tym, że jaki sprzęt zginął. Po lustracji się okazało, że tylko część z tego sprzętu była lotna. I rzeczywiście ta część, czyli około 12 egzemplarzy, przysparza tutaj bardzo dużego bólu głowy.
tym bardziej, że wypłynęło też i inne, mianowicie już po inwazji rosyjskie Ministerstwo Przemysłu zgodziło się na sprzedaż 3 śmigłowców Mi-8 MTW Ukrainie bezpośrednio i one zostały dostarczone już po inwazji. Także to jest coś przezabawnego. Natomiast druga sprawa to jest dostawy bardzo długo, no chyba do drugiej połowy 2022 roku trwały dostawy komponentów do Kazachstanu rosyjskich, do śmigłowców, do Su-27, do MiG-ów 29 i być może dzięki temu pośrednictwu Ukrainy udało się doprowadzić do stanu bardzo lotnego nasze MiG-i 29, które na Ukrainie wylądowały. Na sposób przemytu przez 2 kraje. Także to... Takie są też teorie, skądś te części Ukraińcy i Polacy musieli pozyskać. No właśnie. Tak. A tutaj było już są. Wskazuje się na Bułgarię, wskazuje się właśnie bezpośrednio na Rosję. Tutaj już są ślady, że to sobie tak przepłynęło. Prawda? No to są tego typu historie. No one będą jeszcze wychodziły. Panowie, dyscyplinuję, widzowie zadali dużo pytań i odbiegamy. No, myślę, że widzowie wybaczą. Pytanie już takie, myślę, tą część militarną, jeszcze wrócimy do niej, natomiast pytanie do Ciebie. Często możemy zobaczyć Ciebie na tle książek. No i pytanie, co lubisz czytać, jaki rodzaj literatury jest ulubionym, jakie książki, jacy autorzy, jak to wygląda? No, jeżeli chodzi o książki, no to bardzo dużo. Pierwsze to jest ta literatura, powiedziałbym, zawodowa, czyli tutaj, jeżeli chodzi o tak zwaną geopolitykę, no to Robert Kaplan, bez wątpienia, polecam bardzo Monson, który tłumaczy, dlaczego Stany Zjednoczone się zaangażowały na terenie Indo-Pacyfiku. Dalej jego całą serię książek o Bałkanach. Bardzo dobry, no doskonały analityk zbliżony do GOP, takiego starego GOP rozsądnego, naprawdę polecam. No jeżeli chodzi o tą literaturę militarną, no to takie jest Muzeum w Bydgoszczy, które wydaje bardzo ciekawe książki. Między innymi wydało na przykład książkę pana Nadolskiego o kampanii zimowej na Ukrainie 2015 roku. Rozwiewa bardzo wiele mitów, jest do kupienia przez Muzeum w Bydgoszczy, bardzo polecam. To są takie rzeczy zawodowe. Literatura jako literatura, no zdecydowanie tutaj bardzo dużo, bardzo ciekawe. I tutaj pokazałbym jedną książkę, która jest moją ulubioną, do której wracam bardzo często, bo ja jestem ze względu na pochodzenie także fanem właściwie wciąż czytającym literaturę pogranicza. To pogranicze, które było pograniczem mazurskim, niemiecko-litewsko-polskim, mnie najbardziej interesuje. I tutaj jest Johannes Bobrowski, Młyn Lewina, książka, do której ciągle wracam, którą bardzo polecam. Dlaczego? Ponieważ ten Niemiec polskiego pochodzenia, bo rodzina była z Polski, nikt tak pięknie nie pisał o Polakach. O Polakach, o tym, jak wyglądało to pogranicze w XIX wieku, jak wyglądały stosunki między Polakami a Niemcami. No, gotów był pokazać wady zarówno jednych, jak i drugich, ale też i z dużym ciepłem mówi o swoich bohaterach. Także jakbyście mogli kupić na Allegro, byście chcieli tą książkę kupić, ona kosztuje grosze, to właśnie tylko to tłumaczenie w serii Nike, ponieważ następne jest kompletnie skopane, to zrobił ktoś, kto zdaje się robił na czas, tylko to tłumaczenie stare Nike jest dobre, polecam bardzo.
Okej, myślę, że teraz pomogłeś niektórym sprzedającym na Allegro zarobić więcej pieniędzy na Ale to są licytacjach. grosze, to jest po 9-10 zł ta książka kosztuje. Przejdźmy do następnego pytania. Rosja, Chiny, Iran. Czy te państwa mogą wspólnie realizować swoje cele? Bo na razie to wygląda to tak, jakby każde z nich realizowało swój cel, a jedynie łączył ich wspólny wróg. Coraz częściej mówi się o trójkącie. O trójkącie Rosja, Iran, Korea Północna. I to jest wyraźnie widoczne. Chiny coraz bardziej stoją z boku. Rozmawialiśmy z Pawłem o tym, jak to misja chińska się pojawiła w Teheranie i próbowała przekupić po prostu ajatollahów, by nie atakowano statków chińskich. Co się okazało? Okazało się, że nie. Misję po prostu spuszczono na drzewo, absolutnie nie wykazano zainteresowania. Stwierdzono, że to Huti. Huti stwierdzili, że oni nie są w stanie rozpoznawać wszystkich statków i powiedzieli prawdę, ponieważ wczoraj został trafiony statek irański płynący do Iranu. Także widać, że coś z tym naprowadzaniem nie jest tak i raczej strzela się w kierunku każdego celu morskiego, choć być może to naprowadzanie pochodzi od Rosjan bezpośrednio i wtedy to by tłumaczyło tą dziwną pomyłkę, dlatego że Rosjanom jest wszystko jedno, w co Huti trafią. To już by wyjaśniało. Natomiast wyraźnie widać, że Rosjanie zasilają kryptowalutą, czyli dofinansowują bojówki i milicje, które znowu wspiera Iran. Mamy dowody zasilania przez Garantex i islamskiego dżihadu i Hamasu. Mamy dowody zasilania Hutich także. Mamy dowody bezpośredniej współpracy z Rosji z Iranem. A teraz mamy ciekawszy jeszcze dowód. Miesiąc temu Kim Jong-un stwierdził, że będzie tutaj, że jest tego typu w tej chwili rozwój produkcji jak drony, że Korea Północna będzie rozwijała na dużą skalę produkcję dronów. Tanich, bardzo i z systemami naprowadzania, także będą 2 klasy dronów i tym można będzie, jak stwierdził, zmienić losy przyszłej wojny. No oczywiście podejrzenie pada na Chiny, ale nie. Chiny mają co najmniej 6 klas dronów od co najmniej dekady, słynne Winglongi, i oni ani razu ani jednego prototypu, czy ani jednego drona nie wysłali do Korei Północnej. W ogóle nie było możliwości, nie było nawet rozmowy o transferze technologii dronowej z Chin do Korei Północnej. No to Rosjanie. Tylko że Rosjanie mają sporo z tych tanich technologii dronowych od Iranu. A dokładnie pod koniec zeszłego roku spotkała się delegacja irańska i północno-koreańska, spotkały się w Moskwie. Być może od tego momentu się zaczęła współpraca. Okej. Słuchajcie, to może przejdziemy do zupełnie innego tematu. Mamy inne pytanie dotyczące imigracji, to rozumiem. Co kraje Unii Europejskiej powinny zrobić w temacie emigracji, ale rozumiem, że chodzi o imigrację, tak, która ostatnimi laty stała się na tyle intensywna, że problemy wymagają nowych ustaleń na poziomie politycznym. Tu rozumiem, że autorowi chodziło o imigrację, nie emigrację. Dobrze, powiedzmy wprost. To, co powiedział w Warszawie szef Frontexu. Nie jesteśmy w stanie w obecnym stanie rzeczy zapobiec całkowicie imigracji, zwłaszcza z Afryki Zachodniej do Europy. Możemy ją zmniejszyć. Jak my możemy ją zmniejszyć? Niestety wychodzi na to, że oprócz problemu zbrojenia, oprócz problemu załatwienia polityki przemysłowej, która zapewni pracę jak największej liczbie młodych Europejczyków, młodych i w ogóle Europejczyków, bo bezrobocie tworzy grunt dla partii, które są potem zasilane przez
Putina jak AfD, czy Sara Wagenknecht, czy Front Narodowy, będziemy mieli jeszcze jeden problem. Dobrowolnego opodatkowania się Unii na rzecz krajów afrykańskich i pilnowania, żeby te pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, po to, żeby one rozwinęły u siebie taką gospodarkę, która nie będzie co prawda przynosiła wzrostu PKB, ale niech ona da zatrudnienie i możliwość pracy i życia jak największej ilości ludzi. Co oznacza, że przy obecnym globalnym ociepleniu to będziemy musieli załatwić programy zaopatrzenia w wodę, być może będziemy musieli tam sprzedawać część żywności, także w tym momencie można spokojnie ustąpić przed żądaniami rolników europejskich i po prostu potraktować nadprodukcję, bo ona się szybko pojawi, jako część takiego pakietu afrykańskiego, który będzie można wysyłać do Unii. To tutaj mamy win-win, rolnicy są zatrudnieni i zajęci, mają dochody, natomiast państwa będą wysyłały do Afryki i powstrzymywały imigrację. I teraz tak, powiedzmy sobie szczerze, prosto w twarz. Ile byśmy nie zapłacili tam, to i tak będzie lepiej, niż będziemy płacić tutaj u nas w Europie za niemożliwość zatrudnienia tych wszystkich ludzi i za to, że ci ludzie staną się, no co tu dużo mówić, dużym obciążeniem naszego systemu socjalnego, europejskiego, naszego, bo wkrótce to i trafi do Polski, tutaj nie ma dwóch zdań, my jesteśmy krajem homogenicznym, ale prędzej czy później to nie wchodzi wcale o eurokratów, że eurokraci nam przydzielą. Ci ludzie sami do nas przyjdą. Tak jak przyjdą do Czech, na Słowację, na Węgry, do Rumunii, do Bułgarii, prędzej czy później. Dlaczego? Dlatego, że oni żyją na obszarach, na których teraz, w tej chwili, bez pomocy, dużej pomocy światowej, europejskiej nie da się żyć. No i ta imigracja będzie trwała. Także mówię, niestety będziemy mieli ten problem, że będziemy musieli pomagać na miejscu i to w bardzo dużych kwotach. Okej, to słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, Marku, chyba coś grzechocze ci w tle. Nie wiem, jakbyś... nie? Grzechocze mi, słuchaj, królik, który sobie królik. popija poidła. Okej, dobra. Bo było to słychać w tle. Już w takim razie lecimy z następnym. Tak, no to ja może powiem. Odgłosy, które Państwo słyszycie dodatkowe, to jest mój własny, prywatny królik, który właśnie postanowił się napić. I nie będzie jedzony. Nie będzie jedzony. Nie, absolutnie. To jest królik ozdobny z grzywką, ulubiony królik mojej córki, także nie ma takiej możliwości. No i okej, dowiedzieliście się czegoś nowego o Marku, a teraz kolejne pytanie. Wojna na potrzeby propagandy nazywa się operacją specjalną. Czy jest w stanie propaganda osiągnąć takie cele jak konsolidacja rosyjskiego społeczeństwa wokół władzy w walce z wrogiem zewnętrznym? Czy Rosjanie raczej nie wierzą w to? To jest tak, i ja tutaj jeszcze, wiesz co, Marek, dodam, bo tu jest następna część. W jaki sposób rosyjskie społeczeństwo zmienia zdanie w stosunku do operacji specjalnej w kontekście przedłużania się i nieuchronnych kosztów społecznych, które się nasilają i mogą się nasilić po pseudowyborach Putina na prezydenta, bo tu nikt nie ma wątpliwości, że delikatnie mówiąc będą to wybory ustawione. Pytanie od Michała. Tutaj dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest tak naprawdę tutaj, czy rosyjskie społeczeństwo akceptuje operację specjalną jako wojnę. Otóż tak, oficjalnie jak najbardziej akceptuje, nie widzi sposobu. Obejrzyjmy te sądy, które robi Sołowiow, które robi Skabiejewa, które robi Popow. No tak. Ale czy to jest prawda? Społeczeństwo rosyjskie, czego my nie do końca to rozumiemy, jest przez ileś lat komunizmu przyzwyczajone do dwójmyślenia.
Pierwsze to jest to, czego chce władza. I tutaj się, jak władza chce, wyrazi się werbalnie podziw, wyrazi się werbalnie i też i tutaj w pewnych określonych uroczystościach urządzanych rzekomo oddolnie wyrazi się poparcie, pójdzie się na wiec, chorągiewkami pomacha, powie niech żyje Putin. A co się myśli? Przywódcę się można dowiedzieć. Jedno jest pewne. Próby uczynienia z tak zwanej operacji specjalnej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 2.0 się nie udały. Dlaczego? Dlatego, że cały czas jest to operacja specjalna w oficjalnej narracji. Co z tego, że coraz częściej się mówi, że to jest wojna z Zachodem. Tak się mówi na zamkniętych grupach, na zamkniętych grupach gospodarczych, gdzieniegdzie to przenika do tego mainstreamu propagandowego, ale rzadko. Na ogół operacja specjalna, operacja, wygrywamy, nie ma o czym gadać. Kto zmienia zdanie? Ktoś, kto moim zdaniem będzie ośrodkiem napędowym przyszłego buntu. Rosjanki, kobiety. Dlatego, że coraz więcej przysiłków, wsi, głubinki się wyludnia. Mężczyźni poszli do specoperacji, nawet był w Tiumeńskiej Prawdzie taki reportaż, gdzie oni pokazywali całe wsie kobiet, które w sumie nie bardzo tęsknią za tymi mężczyznami. Owszem, chłop by się przydał, żeby ciężkie rzeczy przenieść, ale nie wiadomo, bo może by pił wódkę i dalej by było tak, jak było. Ale one są już coraz bardziej przeciw. Bo im jest coraz ciężej, dlatego że władza rosyjska jest władzą takich supermacho, którzy kobiety absolutnie lekceważą, dla których tych kobiet nie ma, one nie istnieją. Ja zresztą powiem o tym w Kremlince, bo dzisiaj Kremlinka wypada z walentynki i będziemy mieli taki krótki wstęp na temat miłości po rosyjsku, a konkretnie miłości państwowej. No ale tutaj mamy tego typu problem, że władza lekceważy kobiety, które się buntują. Coraz bardziej. One się buntują wewnętrznie, w rodzinach. One się buntują na poziomie swoich osad, przysiłków, jeszcze nie w miastach. Ale przyjdzie moment, w którym ten bunt trafi do miast. Pamiętajmy, co się stało w Afganistanie. Ruch matek i sióstr rosyjskich spowodował, że Komitet Centralny zaczął się zastanawiać nad wycofaniem z Afganistanu. I tutaj może nastąpić podobne zjawisko. Bardzo często na grupach ekonomicznych rosyjskich, grupach jest powiedziane, że upadniemy, jeżeli rosyjskie kobiety nie będą miały co włożyć do garnka. Do tej pory ratują się tym, że choćby wróciły w wielkim stylu działki przyzagrodowe i sadzenie kartofli, ale to na długo nie wystarczy. Oczywiście są wśród widzów także ludzie, którzy mówią, że Rosjanin może się żywić słoniną i kartoflami. Tak, ale Rosjanin musi mieć wtedy cel. A coraz mniej osób, dla coraz mniejszej liczby osób w rosyjskim społeczeństwie ta wojna ma jasne cele. Zdobywamy kolejne wiochy na Ukrainie, tak mówią. I co z tego wynika? Czy poszliśmy dalej, bierzemy mapę i okazuje się, że ta wiocha to była 100 metrów od naszych poprzednich pozycji, a żeby ją zdobyć, straciliśmy miesiąc i masę ludzi. Tak mówią na grupach ekonomicznych. Coraz bardziej ta wojna staje się dla Rosji nieprzejrzysta i niezrozumiała. A to nie wróży dobrze Putinowi i całej jego kamarylii. Przetrwać, bo tak jakbyśmy... Słuchaj, a czy nie jest przypadkiem tak, że celem jest przetrwać dla Rosjan? Jakbyśmy ich zapytali, tak naprawdę, ja pytałem, i oni po prostu chcą przeżyć tego Putina. Tak, zawsze celem było przetrwać. Zawsze celem było przetrwać, tak, ale również przychodzi moment, w którym okazuje się, że dyktator słabnie i w tym momencie zaczyna się wrzenie.
bo jeżeli dyktator słabnie, to można liczyć na to, że jednak jakoś ten dyktator zmusi się go do odejścia. Oni co prawda nie wierzą w to, że oni mogą cokolwiek zmienić. Natomiast oni wierzą w to, że jeżeli się odezwą, to przyjdzie nowy pan, który będzie lepszy od poprzedniego. To jest cała różnica. Cała różnica leży w tym przysłowiowym kranie. Jak byłem w Rosji, rozwalił się kran. Naprawiliśmy go z moim kolegą Andrzejem. Dostaliśmy straszliwy ochrzan, że jak mogliśmy ten kran naprawić? Kran mogą naprawić tylko osoby upoważnione i trzeba pisać do komitetu. To jest ta cała różnica. Polak, jak zobaczy, że coś jest zepsute i to zepsute mu przeszkadza, to go naprawi. Rosjanin napisze do władzy, żeby przysłała upoważnionego, żeby naprawił. I dlatego do tej pory w Rosji nie było buntów. Ale coraz mniej ta wojna, bo to jest wojna, coraz mniej ta wojna Rosjanom, zwłaszcza Rosjankom, pasuje. To może słuchajcie, przejdźmy do tej strony ukraińskiej. Tu pytanie od również patrona. Czy Ukraina może zacząć znacznie przegrywać na froncie, a mimo to wygrać wojnę poprzez dobicie rosyjskiej gospodarki i stosując zmasowane ataki dronami, to co próbują robić, jeżeli chodzi o rafinerię czy infrastrukturę krytyczną? Czy Ukraina ma jeszcze w zanadrzu jakieś asy? Ma, prawdopodobnie ma. Tego oczywiście nie można powiedzieć, bo nic z tego oficjalnie nie wiemy. Różne rzeczy docierają i nawet gdyby do mnie coś dotarło, to ja tego nie powiem. Natomiast jeżeli chodzi o to przegrywanie, no to najpierw zdefiniujmy, co to znaczy znacznie przegrywać. Jeżeli Rosjanie zdobędą Charków, to będzie naprawdę źle. I wtedy konieczna będzie całkowita, pełna mobilizacja, żeby po prostu odeprzeć Rosjan, a nie atakować infrastrukturę. Jeżeli zostanie zdobyty Bachmut, Awdijewka, czy Rosjanie podejdą pod Kupiańsk, to będzie taktyczna przegrana Ukrainy i na stosunkowo niewielkim obszarze to będzie do wyrównania. Natomiast rzeczywiście wtedy te ataki dronowe, dronowanie zwłaszcza rafinerii będzie trwało, może trwać i to może spowodować bardzo duże zacięcia w rosyjskiej machinie logistycznej i także w samej armii, ale to wymagałoby ataków ciągłych, jak do tej pory one są, ale dosyć sporadyczne. Okej. A idąc dalej, jak oceniasz postać Załęskiego? Obecnie bardziej służy, czy szkodzi Ukrainie według ciebie? Bardziej szkodzi w tej chwili. To znaczy to, co się historia z Załużnym, wymianą całego sztabu generalnego na ludzi polityków, to jest fatalne. To jest w ogóle pokazanie, że od tej pory politycy rządzą wojną i to się może przełożyć na duże problemy na froncie. Także tak, szkodzi. Szkodzi tym, że dał się kupić frakcji Jermaka w jakiś sposób. Tak, o tym się mówi. Mamy podobne zdanie, chociaż akurat tak chyba krytyczny ja przynajmniej nie jestem, chociaż nie jest to postać z mojej bajki. Natomiast pytanie od widza i od patrona. Dlaczego most krymski nadal stoi? Czy Ukraina obecnie nie ma możliwości jego skutecznego porażenia? Czy nie ma, to ja bym się tutaj sprzeczał. Dlaczego nadal stoi? Dlatego nadal stoi, że bardzo Rosjanie wzmocnili obronę przeciwlotniczą wokół obu końców mostu i myślę, że to tutaj się przyda rosyjskie przysłowie ławi mamięt, czyli czekaj sposobności. Okay. Myślę, że ten most jest na liście priorytetowych celów i długo pozostanie, dopóki się nie zawali. Okej. A czy możliwe jest posiadanie broni jądrowej przez Ukrainę i dopiero wtedy przystąpienie do NATO? Jako fakt dokonany, akurat nie rozumiem tutaj tej końcówki faktu dokonanego, no ale powiedzmy, czy możliwe jest posiadanie przez Ukrainę broni jądrowej?
No co i już się wspomina, że jakieś głowice zostały i dlatego w sumie Rosja nie atakuje i nie atakuje bronią jądrową Ukrainy, bo nagle mogłoby się okazać, że coś się zdetonuje nad Moskwą. Uważam, że nie. To znaczy, czytam historie o zabłąkanych głowicach, bardziej mi pachną Tomem Clancy niż rzeczywistością. Natomiast czy może posiadać broń jądrową? Pytanie, czy gdzieśkolwiek jest jakakolwiek instalacja wzbogacania uranu na Ukrainie? To ja może uzupełnię pytanie, bo usłyszeliśmy, że w Excelu im zniknęły te helikoptery. Czy może zweryfikowali sobie Excel i też zauważyli, że brakuje im głowic i stąd ta niepewność, czy po drugiej stronie ich nie ma? Brakuje, zdecydowanie brakuje. Wywędrowały do Kima i w związku z tym Kim mógł inżynierią wsteczną w ogóle opracować własne modele głowic, które mógł przenosić nosicielami rakietowymi. Bardzo często trafiły razem z inżynierami. W tej chwili współpraca idzie pełną parą, ale wtedy to było dla Rosji niewygodne. Więc w tą stronę poszły, poznikały. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, nie spodziewam się raczej. Słuchaj, pytanie teraz militarne, będzie kilka też takich pytań jeszcze. Czy dowództwo ukraińskie, myślę, że to proste pytanie, zdecydowało się oddać Awdijiwkę? Nie, dlatego że wyraźnie widzę, że po pierwsze dostały bardzo duże posiłki, trafiły. Nie wiadomo, czy tutaj chodzi o skrzydła, czy tutaj chodzi o samą obronę Awdijiwki. Przynajmniej 3 batalionowe grupy bojowe i ze strony ukraińskiej Rosjanie też ściągają posiłki, także no myślę niestety, że w tym momencie Awdijiwka będzie drugim Bachmutem. Mam nadzieję, że ta bitwa będzie lepiej prowadzona i Rosjanie doczekają się uderzeń z flanki, które powstrzymają ich postępy w stronę samego centrum miasta. A słuchaj, a czy nie uważasz, że to jest błąd, bo obserwujemy to wzmocnienie? Uważam, że to jest błąd. Uważam, że z Awdijiwki się powinno wycofać i obsadzić drugą linię, która jest o wiele lepiej zbudowana, solidniejsza. Ale ja wiem, o co chodzi. O Awdijiwkę się walczy od 2014 roku i tutaj prawdopodobnie ekipa Żeleńskiego uznała, że to będzie drugi Stalingrad i to taki symbol. Tak. I to już raz nie wypaliło przy Bachmucie, jeszcze przedtem przy Siewierodoniecku. Jednym słowem, dla mnie to jest ciąg błędów. Ciąg błędów miasta twierdzy. A może zadam też przewrotnie, może chodzi właśnie o to, żeby Ukraińców przekonać do pokoju. To jest bardzo... Czyli wiesz, olbrzymie straty i nie ma sensu... Tak, no ale co by w tym momencie oznaczał pokój? Przecież był próbny balon węgierski. Za moment będzie próbny balon chiński, a ten próbny balon oznacza wcale nie pokój, tylko koreanizację. To jest to, o czym ja mówię od ponad roku. Zamrożenie konfliktu na linii. No zamrożenie, okej, tak. Zamrożenie, tylko. I nie żaden pokój. Zawieszenie broni. Zawieszenie broni, które będzie tak jak w Korei trwało przez 50 lat, z incydentami po obu stronach, po to, żeby Ukraina nie wstąpiła do Unii i nie wstąpiła do NATO. Okej, to przechodzimy dalej. Czy Ukraina ma jakiekolwiek szanse na to, by powtórzyć choć częściowo kontrofensywę taką jak na kierunku charkowskim z tamtego roku, czy obecnie trzyma już tylko rezerwy do strategicznej obrony? Pytanie od patrona. Na razie tak. Na razie to jest strategiczna obrona z jednego zasadniczego powodu. Nie ma amunicji, nie ma dostatecznej ilości sprzętu, jest problem z dostateczną ilością wyszkolonych ludzi. To musiałoby potrwać z pół roku, żeby ściągnąć ludzi, wyszkolić ich, przydzielić im sprzęt, zgromadzić dostateczne zapasy amunicji i jeszcze jedno, rozpoznać dokładnie front i słabe miejsca rosyjskiej obrony.
Tutaj oczywiście nasuwają się Krymki, ale czy Krymki rzeczywiście, tam by trzeba było zdobyć lokalne panowanie w powietrzu, a to będzie trudne. Mhm. To teraz słuchaj, wrócimy sobie do Chin i pytanie niemilitarne. Dlaczego Chiny, mimo że tracą tak dużo na tym zamieszaniu, to pewnie chodzi zarówno o szlaki handlowe, tak? Nie tylko Rosję, ale też Morze Czerwone, na to sobie pozwalają? Znaczy oni się już zaczynają z tego wycofywać. Oni się zaczynają z tego wycofywać, bo widzą, że ponoszą niesamowite straty, a przedtem panował taki nurt, taki sposób myślenia, który najbardziej wyraził były minister obrony Li Shangfu, który powiedział, trzeba wiązać siły Zachodu, niezależnie kto to będzie robił. Czyli po prostu Rosja wiąże siły naszego potencjalnego wroga, wszystko jest fajnie, załatwiamy to rękami Rosjan, jeszcze zarabiamy na tym. Okazało się, że nie zarabiamy, że mamy wielkie problemy, okazało się, że Rosja też ma wielkie problemy, że nasza chińska broń, która wzorowana jest na technologii rosyjskiej, może się okazać nieprzydatna w starciu z zachodnią, ponieważ te rosyjskie pierwowzory dostają od zachodnich wzorów starszego typu, straszliwe baty na Ukrainie, no to znaczy, że tu się rodzi dla KC o wiele więcej problemów, dla KC KPH o wiele więcej problemów, niż oni w stanie są w tej chwili opanować. Tam trwa pewnego rodzaju odwrót. Tu widzimy tego doktora Wanga przysłowiowego, bo to jest oczywiście postać fikcyjna, ale pisząca co i rusz na forach o tym, że gospodarka rosyjska takiej wojny nie wytrzyma i dlaczego na Konfucjusza my się wiążemy z kimś, kto przegrywa i wiążemy się z kimś, kto może przy całych naszych problemach gospodarczych jeszcze dodatkowo nas podtopić. Także wyraźnie widać, że Chińczycy zaczynają się zastanawiać i to jest niedobry sygnał dla Xi, bo Szojgu powiedział słusznie, całe wsparcie chińskie dla Rosji jest związane z osobistymi dobrymi stosunkami Xi z Putinem. Czyli Xi będzie obciążany za zbyt głębokie więzi Chin z Rosją, jeżeli Chiny na tym stracą. W związku z czym może być taki syndrom, musimy w to brnąć, towarzysz pierwszy sekretarz będzie w to brnął, ponieważ nie będzie widział innego wyjścia. Albo kamaryla skupiona wokół towarzysza pierwszego sekretarza podda mu takie sposoby wycofania się z twarzą, że Chiny zaczną się wycofywać. Aczkolwiek widzę już pewną jaskółkę. Pojawiły się i to na rosyjskich blogach i na rosyjskich forach Dalekiego Wschodu dosyć zaczepne, agresywne enuncjacje Chińczyków. Pomagamy wam. Wobec tego, kiedy Rosja zwróci nasz Władywostok? Okay. Wyraźna taka szpila i wyraźne takie pokazanie, kto tu jest panem. No nie można bardziej rozwścieczyć Rosjan, ale także spowodować pewnego typu rozwód. Od szorstkiej przyjaźni do takiego lekkiego rozwodu. Tak może to wyglądać. Ale to jest też zależne od tego, co będzie się działo na froncie. Dlatego, że od wygrywającego konia Chińczycy nie odstąpią. Natomiast jeżeli koń zacznie kuleć, ustanie, Chińczykom będzie tym łatwiej zejść z tej szkapy. To ja mam pytanie, można powiedzieć, powiązane, bo po drugiej stronie mamy impas w USA. To też powoduje, że kulawym koniem może stać się Ukraina. Jak myślisz, jak długo potrwa impas w USA i są jakieś szanse dla Ukrainy? To jest pytanie naszego patrona. Impas w USA potrwa przynajmniej do końca listopada 2024 roku, czyli do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Co się potem stanie? Tak jak powiedziałem, jeżeli wygra Trump, źle.
Jeżeli wygra Biden, lepiej, ale on cały czas będzie miał te same problemy, które ma w tej chwili. Czyli czy tak, czy owak będziemy mieli z jakimś impasem w Ameryce do czynienia, i to myślę, że przez najbliższe kilka lat. Aczkolwiek, jeżeli wygra Biden, po tym, co teraz przeszło przez Senat, możemy się spodziewać, że jednak jakaś pomoc Ukrainie będzie udzielana. I to jest ta szansa dla Ukrainy. Szansą dla Ukrainy jest pozbieranie się Zachodu, który się coraz bardziej zbiera, tego Zachodu europejskiego. Razem może to spowodować, że Ukraina się obroni. I tu powiem najważniejszą rzecz. Moim zdaniem Ukraina bardzo długo nie będzie miała środków do strategicznej operacji zaczepnej, także w wymiarze większym niż taktycznym. Tutaj wrócimy do tego militarnego, czyli Rosjanie, jeśli podbiją Awdijiwkę, czy mają wystarczające zasoby i militarne, i inne, aby podbić cały Ługańsk i Donbas, no bo to by umożliwiło ogłoszenie, tak, że... Tak, że osiągnęli cele operacji specjalnej. Tak. Moim zdaniem straty będą tak koszmarne, zauważmy, że prawdopodobnie będzie też uderzenie od strony Kupiańska i Ukraińcy też o tym wiedzą i coś tam szykują. Moim zdaniem straty będą na tyle koszmarne, że będą musieli się przynajmniej przegrupować, będą musieli ściągnąć dodatkowe siły, będą musieli ściągnąć dodatkowy sprzęt, wsparcie, amunicję. Do lata tego typu atak, tego typu ofensywa nie ma szans powodzenia i nie nastąpi. Czy będą próbowali? Będą próbowali. Będą próbowali jeszcze w tym roku. Pytanie, jak się uda. Jeżeli się nie uda, wtedy nastąpi cały wysyp propozycji pokojowych poprzez różnego typu proxy. Okej. Ja wrzucam następne, to jest pytanie, widocznie ktoś nas nie ogląda za bardzo, ale albo może chce zasięgnąć drugiej opinii, kiedy ten twór znany jako Rosja w końcu się wywali lub zacznie na dużą skalę drukować ruble według ciebie? Już drukuje, to jest po pierwsze. Po drugie, kiedy się w końcu wywali? Wywali się wtedy, kiedy sytuacja na antypodach, czyli na tych rosyjskich wszystkich końcach świata typu Jakucja, Burjacja, kraj chabarowski, zacznie być na tyle eksplozywna, że miejscowe siły nie będą w stanie tego opanować. Ponieważ nastąpi tam na przykład głód, ponieważ nastąpi tam całkowita na przykład degeneracja infrastruktury, ponieważ miejscowe siły policyjne i częściowo wojskowe złożone z miejscowych zaczną przechodzić na stronę buntowników, wtedy to będzie możliwe. Wtedy. Natomiast dlaczego moim zdaniem to nie jest możliwe? Dlatego, że tamte siły zostały po prostu wydrenowane. Ci wszyscy ludzie poszli na Ukrainę i oni tak naprawdę wąchają w tej chwili słoneczniki od spodu. Większość zginęła. Do tego możemy dorzucić jeszcze ewentualny bunt rosyjskich kobiet, ale on nie spowoduje wywalenia się całej Rosji, tylko zmianę władzy. Moim zdaniem Rosja jako taka, gdyby nastąpiła katastrofa gospodarcza, nowa wielka smuta, skończy nowym Jelcynem, a nie emancypacją poszczególnych republik i rejonów. Okay. My zakładamy trochę inny scenariusz, ale że też nie będzie emancypacji, natomiast raczej rządy oligarchów i starcia pomiędzy nimi. No to jest taki bardziej filmowy, scenariusz, ale moim zdaniem dlaczego dojdzie do nowego Jelcyna? Dlatego, że oligarchowie będą musieli się porozumieć, kogo wysunąć. Tak, i będą właśnie nie mieli, będą różne opcje, dlatego będą różne opcje, smuta będzie. Zwyciężą ci, którzy będą mieli największe siły, a to największe siły niekoniecznie znaczy militarne.
Największe siły to będą największe siły finansowe. Wystarczy, że Potanin porozumie się z Deripaską i już reszta praktycznie nikogo nie wystawi. No bo co, wiesz, reszta by się musiała całkowicie zjednoczyć, żeby... No, ale jeszcze zakładamy, że tutaj nie będzie na przykład ingerencji ze strony Chin. A więc różne mogą być. Ale oczywiście, że ingerencja, oczywiście, że będą mieszać, ale kandydat chiński w obecnej sytuacji nie ma żadnych szans. Ale on nie będzie miał, wiesz, oficjalnego poparcia. No, oczywiście, że nie. To wiadomo, nie? Bo to by było samobójstwo, tak? Natomiast... Ale oni będą wiedzieć. Wywiad pójdzie z tymi, którzy będą najsilniejsi. A wywiadowi będzie zależało, żeby odgrywał jakąś rolę, a nie był ogonem przyczepionym do kamaryli prochińskiej. Więc oni będą zarówno bić w Zachód, jak i w Chińczyków. Ja myślę o rosyjskim nacjonaliście, oddanym szczerze sprawie podniesienia z ruin Rosji, czyli takim Nawalnym. Nawalnym takim, na którego się zgodzą oligarchowie. Znaczy zobaczymy. Ja kładę, że będzie technokrata i raczej... Ależ on może być technokratą, oczywiście, ale to musi być rosyjski nacjonalista oddany sprawie Rosji. Przynajmniej. Oficjalnie na pewno tak. Tak. Przejdźmy do następnego pytania. Już wychodzimy na chwilę z Rosji, czyli przystąpienie Szwecji do NATO. Co wniesie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Europie i pomoc Ukrainie? Przede wszystkim flota, przede wszystkim Gotlandia. Ja mu powiedziałem kiedyś, że dawno, dawno temu, bo w XVIII wieku, był premier Wielkiej Brytanii William Pitt, wtedy królowała Royal Navy i William Pitt, patrząc na mapę, powiedział tak: kto ma Gotlandię, ten rządzi Bałtykiem. I to się do tej pory zmieniło się, minęło ileś tam set lat, ale to się do tej pory nie zmieniło. Gotlandia w razie wojny z NATO jest jednym z pierwszoplanowych celów do desantu rosyjskiego. I także jednym z punktów, który rygluje całkowicie możliwości Rosji od strony zarówno portów Bałtycku, jak i w dużej mierze powoduje jej problemy od strony okręgu centralnego, moskiewskiego, od strony głównych portów bałtyckich, rosyjskich. Także to na pewno Gotlandię i możliwości to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą wnosi Szwecja, to jest dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy, dobrze rozwinięty przemysł samochodowy, zwłaszcza produkcji ciężarówek, co jest niezbędne, bo my oczywiście to widzimy armaty i lufy, a nie widzimy całej logistyki, a nowoczesna wojna, jak już udowodniła Ukraina, jest w dużej mierze rzeczą logistyków. Następna sprawa, bardzo ciekawe modele broni typu Archer, który jest oceniany jako najlepsza kołowa haubica w tej chwili na froncie ukraińskim, jako najlepsza na gąskach, to jest nasz Krab, także to jest bardzo, bardzo dla nas też pozytywne. I poza tym stanowi tego swego rodzaju domknięcie frontu w Skandynawii. To znaczy w tym momencie Rosjanie rzeczywiście mogą czuć się nieprzyjemnie, mając skandynawski młotek nad głową. I to jest młotek całkiem solidny. Pamiętajmy, że większość oddziałów, większość brygad z regionu arktycznego została zabrana na Ukrainę i tak jak 200. brygada zostały całkowicie wyniszczone w walkach. Tam się organizuje druga brygada arktyczna, ale jej szkolenie potrwa przynajmniej rok, jak nie dłużej, a w tej chwili ona jest zaczątkowa, także od tamtej strony Finowie mają tylko brygady takie dosyć improwizowane po stronie rosyjskiej, nie stanowiące póki co jeszcze zagrożenia. A tutaj Szwecja jest doskonałym uzupełnieniem na to. Szwedzki przemysł, szwedzkie możliwości, bardzo doskonała ruda żelaza w Kirunie, no to wszystko to są duże wartości dodane. Szwedzka flota, która jest bardzo dobra i która może
doskonale zablokować rosyjskie działania okrętami podwodnymi, ponieważ oni mają bardzo dobre siły zwalczania okrętów podwodnych. Tego jest dużo. Okej, przejdźmy do przedostatniego pytania. Minęła już nam godzina. 19 pytanie. Jak wszyscy doskonale wiemy, Węgry od lat notorycznie są troublemakerem i niezmiennie torpedują jedność Unii Europejskiej, a ostatnio także NATO. Czy nie lepiej ich wywalić z Unii i NATO? Pytanie od naszego patrona. Żeby było jak. W Unii jest tylko artykuł 7, bo nikt nie przewidział takiego konia trojańskiego, jakim są Węgry. No, artykuł 7, który praktycznie wiedzie do zawieszenia udziału danego kraju w Unii Europejskiej i tu jest rezolucja Parlamentu Europejskiego sprzed miesiąca, która mówi o tym, że Węgry tyle razy łamały traktat europejski, że należy ten artykuł 7 zastosować. No i rzeczywiście Komisja Europejska się poważnie za to wzięła, no bo jest już podstawa do tego, żeby Węgrom zagrozić. Węgry oczywiście ustąpiły w sprawie 50 miliardów, bo się przestraszyły tego, ale Orbán dalej będzie grał rosyjską kartą, czego dowodem jest ostatnie żądanie przyjęcia Serbii, czyli następnego rosyjskiego konia trojańskiego. Żądanie, które oczywiście w krajach Unii Europejskiej zostało szczerze i serdecznie wyśmiane. Jeżeli chodzi o NATO, mamy dokładnie ten sam problem. I to nie jest to, że w Unii i w NATO Węgrów holują Niemcy. Nie, dlatego że na przykład w Unii o wiele lepsze stosunki mają Węgrzy z Austriakami niż z Niemcami. I tutaj można powiedzieć, że istnieje cesarstwo austro-węgierskie politycznie i to wyraźnie widać. Natomiast jeżeli chodzi o NATO, no to tutaj powiedzmy Węgrzy są praktycznie członkiem martwym. Odcięci od podstawowych informacji wywiadowczych, odcięci od współpracy. Owszem, to co oni robią, na przykład kupują sprzęt NATO, ale jednocześnie Mi-35 węgierskie wylądowały na modernizację i remonty gdzie? W rosyjskich zakładach w Gruzji. I tam są remontowane i modernizowane pod rosyjskim okiem. Także można powiedzieć, że tutaj zarówno wywalenie, jak to pytający stwierdził, z Unii, jak i z NATO wymagałoby podpisania nowego traktatu północnoatlantyckiego i nowego traktatu o Unii Europejskiej. Natomiast można je zminimalizować. I to jest robione. Okej. Paweł, ostatnie dla Ciebie. Ostatnie, słuchaj, pytanie od naszego patrona. Czy na Ukrainie w związku z tą wojną można liczyć na przemiany? Dążenie na przykład do ograniczenia korupcji i systemu oligarchicznego, który jednak jest wzorowany na tym systemie sowieckim czy rosyjskim. Powiem tak, to się robi. To się robi, ale były szanse, o wiele większe szanse na to, żeby ten system padł w pierwszym okresie wojny, kiedy oligarchowie w rodzaju Achmetowa się naprawdę przestraszyli, no i zajmowali się tak głównie tym, żeby uzyskać dobre wrażenie w społeczeństwie przez współpracę z frontem. No można powiedzieć, że teraz ożyli. Teraz ożyli i być może to, co się dzieje w kwestii zboża, to jest tak naprawdę chronienie ich interesów, a nie interesów rolników ukraińskich, bo drobno- i średniotowarowych rolników ukraińskich tak naprawdę jest niewielu, natomiast wielkich posiadaczy gospodarstw rolnych jest przynajmniej kilku, którzy mają takie połacie ziemi, że mogą przeprowadzić swoje interesy dzięki swoim dochodom w rządzie. Nie spodziewam się niestety szybkiego kresu systemu oligarchicznego w Ukrainie, tym bardziej, że on teraz jakby znowu nabrał wiatru w żagle w związku z kontrowersjami z Polską, z Rumunią, bo już
Rumunią też jest, ze Słowacją także wróciły te kontrowersje wokół zboża i także kontrowersje ze sztabem generalnym, bo wiadomo było, że wojsko jest jak najbardziej bokiem ustawione do oligarchów i oligarchów nie popiera. Okej, no to słuchajcie, udało nam się przebiec po 20 pytaniach od widzów, od naszych patronów. Było tych pytań więcej, wybraliśmy te, które się najczęściej powtarzały. Jeżeli chcecie w przyszłości zadać pytania Markowi, to ja myślę, że na naszym forum, na Patronite można już utworzyć kolejny post i będziemy je zadawać, czy w lupie gospodarczej, czy utworzymy nowy temat. Ja już serdecznie Marku dziękuję. Pawle, dziękujemy. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, a jeżeli jesteście po raz pierwszy, wciśnijcie klawisz subskrypcja. Trzymajcie się, cześć. Miłego dnia, cześć. Cześć.